Dzień dobry jeszcze raz. Dzisiaj opowiem Wam, jak tworzyć strony w Drupalu używając narzędzi i komponentów używanych przez Unię Europejską i Komisję Europejską. I trochę o sobie, czyli nazywam się Paweł Górski. Przez 9 prawie lat pracowałem w Dropcice, ale od kwietnia tego roku pracuję w Komisji Europejskiej, dokładnie to w DIGIT. Jest to Dyrekcja Generalna do Spraw Usług Cyfrowych. Jest to Departament Komisji odpowiedzialny za właśnie usługi cyfrowe, który wspiera inne departamenty Komisji i generalnie instytucje Unii Europejskiej w ich codziennej pracy oraz pomaga administracjom publicznych w krajach właśnie członkowskich UE. I o czym będę generalnie mówił? Jak widzieliście, dopiero od kwietnia pracuję, więc to też taka prezentacja na szybko robiona. Ale dość dużo fajnych rzeczy zobaczyłem i stwierdziłem, że no coś zawsze powiem ciekawego. I teraz tak, omówię najlepsze praktyki i wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące właśnie usług cyfrowych. Przedstawię to, co jest właśnie ten clue tej naszej prezentacji, to jest właśnie Open Europa, czyli taki profil, komponenty, różnego rodzaju moduły, one się wszystkie właśnie łączą w tą Open Europę. To wszystko jest dostępne na GitHubie, jest open source, możecie zobaczyć, kto co tam robi. I to można tego też, tak jak każdy produkt open source, możecie sobie używać. Omówimy funkcje i korzyści wynikające właśnie z korzystania z tej Open Europy, bezpłatne usługi i narzędzia, które ta komisja też oferuje nam, bo to nie tylko właśnie jakby sam Drupal i sam CMS. Pokażę też, jak możecie sami też wnieść wkład w Open Europę, ponieważ jest to open source, więc też możecie tam zgłaszać bugi, zostać kontrybutorem i przykłady użycia takie na innych stronach realnych. I teraz tak, zaczniemy od tych właśnie najlepszych praktyk i wytycznych komisji. Co to w ogóle jest? To są zasady i wytyczne dotyczące stron internetowych dla Komisji Europejskiej i one obejmują różne aspekty, od prawnych, technicznych, wizualnych, ale nie tylko. I wszystkie strony internetowe, które są robione dla Komisji Unii Europejskiej, muszą przestrzegać tych zasad i wytycznych. I co to oznacza dla deweloperów? Że jeżeli macie jakieś strony, zlecenia na jakieś strony rządowe, publiczne czy no-profit, to bardzo dużo rzeczy, które tutaj są zrobione, Wam się przyda i możecie z tego korzystać, nie? Czyli wszystkie typu właśnie dostępność, WCAG i takie rzeczy, to wszystko już jest gotowe i być może warto rozważyć to, żeby zacząć właśnie tą stronę od właśnie Open Europy. Zaczniemy właśnie od dostępności. To są zasady i wytyczne mające na celu zapewnienie, że wszystkie strony internetowe Komisji Unii Europejskiej są dostępne dla każdego obywatela Europy. I dostępność stron internetowych polega na zapewnieniu, że każdy, w tym osoby z niepełnosprawnościami takimi jak zaburzenia wzroku, słuchu, motoryczne czy poznawcze, są w stanie korzystać z tych stron i wchodzić w interakcje z tymi aplikacjami. I aby to osiągnąć, Komisja Europejska wymaga, aby wszystkie strony i aplikacje mobilne oraz aplikacje internetowe były zgodne z dyrektywą. Tu macie też właśnie tą dyrektywę. To jest jakieś tam nowe dyrektywy, można sobie sprawdzić w internecie, co tam dokładnie jest. I odpowiednie zasady techniczne są określone w europejskiej normie. Ta norma też tutaj możecie sobie sprawdzić. W skrócie jest to właśnie WCAG i jest to 2.1 poziom AA, czyli wszystkie komponenty, które są, powinny być właśnie zgodne z tymi normami. Dodatkowo takim właśnie best practice są też wszystkie testy, czyli wszystko mamy otestowane i są to testy użyteczności, czyli wszystkie te pipeliny, czyli testy jednostkowe, różnego rodzaju walidatory kodów, ale też przeglądy eksperckie i one pomagają zidentyfikować problemy z użytecznością na wczesnym etapie projektowania. Eksperci oceniają prototypy i wyłapują różnego rodzaju błędy wcześniej, zanim ten jeszcze zostanie wdrożony projekt. Testy AB i testy wielowymiarowe pozwalają na porównanie różnych wersji projektu w celu określenia ich mocnych i słabych stron. To też są właśnie wdrażane u nas. I testy pierwszego kliknięcia, które analizują pierwsze kliknięcia użytkowników na stronie, aby ocenić efektywność tych naszych UX-ów.
Dodatkowo właśnie te testy, tak jak mówiłem, testy automatyczne, różnego rodzaju testy, raporty dostępności, testy manualne też są robione, czyli generalnie cały ten kod jest bardzo mocno testowany i to też z tego możecie korzystać jak najbardziej. Ale też właśnie są wytyczne odnośnie kontentu, tworzenia kontentu. To wszystko jest tak naprawdę na stronie internetowej, możecie sobie zobaczyć te wytyczne, to są bardzo szczegółowo opisane, na przykład jak tworzyć treść, jakich layoutów używać, jakich formatowań, jak używać linków, które linki gdzie mają kierować, jaka jest interpunkcja, struktura strony i to wszystko. Dalej, to wszystko jest też opisane. No i wiadomo też ważną rzeczą jest security, tak? Czyli ochrona danych, ochrona intelektualności, własności intelektualnej, ochrona tego, to wszystko jest opisane, jak z tego korzystać i wszystkie strony, redaktorzy, którzy pracują nad zawartością stron dla Unii Europejskiej, muszą się tego trzymać. No ale to były takie najważniejsze, tak naprawdę mamy też wytyczne odnośnie brandingu, jak powinny być tworzone URL-e na stronie, kategorie, wizualizacja, jak archiwizować te strony, też SEO. Tak? Czyli to wszystko jest bardzo skrupulatnie spisane i dlatego te wszystkie strony są bardzo do siebie podobne, ale też trzymają pewien standard. No i dlaczego o tym mówię? No to właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, to wszystko nam daje taki zbiór narzędzi, że zaczynając tą stronę od tej Open Europy, jeżeli tworzymy to na przykład dla podmiotu publicznego, mamy bardzo dużo rzeczy fajnie zrobionych od początku, które spełniają różnego właśnie rodzaju certyfikaty, te normy i warto z tego korzystać. Teraz mam pytanie, czy ktoś w ogóle słyszał o Open Europie wcześniej? Okej, no parę osób jest, ale generalnie większość nie słyszała. No i tak naprawdę ja też nie słyszałem wcześniej, dopiero jak się przyjąłem do pracy. Być może też dlatego, że to jest na GitHubie, nie na Drupal.org-u, więc trochę ciężej na to trafić. Mimo że pracuję 10 czy ponad 10 lat w Drupalu. I teraz tak, najważniejsze. To jest też dlatego na GitHubie, ponieważ jest inna trochę licencja. Licencja, jaka jest używana w Open Europie, jest to EUPL 2.1 i jest to ona bardzo podobna do GPL, czyli tego, co używa Drupal. Natomiast różnica jest dość niewielka, ale jest. EUPL jest specjalnie zaprojektowaną do zgodności z prawem europejskim, tak? Czyli jest to licencja zaprojektowana do zgodności z prawem europejskim i jest przetłumaczona na wszystkie języki Unii Europejskiej. A GPL jest to licencja stworzona w Stanach i ona nie ma jakichś takich przywiązania do któregoś z praw jakiegoś kraju. Coś nie działa. Generalnie możecie sobie zeskanować ten kod, wejść sobie na stronę. Tutaj jest główne repozytorium tej Open Europy. Za chwilkę pokażę jeszcze inne rzeczy, natomiast wszystko znajdziecie tutaj. Nie? Tutaj wszystkie są, każdy moduł jest tak naprawdę w innym podrepozytorium. Jest dokumentacja też w osobnych plikach, to wszystko możecie sobie pobrać i zobaczyć. Tutaj nie wiem, czy to widać dobrze, ale spróbuję Wam to pokazać. Ile elementów, modułów składa się na tę całą Open Europę. Nie? Te wszystkie na przykład zielone rzeczy to są rzeczy takie zewnętrzne, czyli na przykład CAS, no to jest ten Central Authentication Server i na to mamy nałożoną nasz moduł, który po prostu jakby to jeszcze bardziej zawęża. Tak samo mamy captcha zewnętrznych modułów i tak samo mamy też moduł właśnie, który nadpisuje tę naszą captchę. Geofield, tak, czyli to wszystko, co jest na zielone, to jest u nas w repozytoriach, a wszystko to, co jest na zielone, to są zewnętrzne rzeczy. Jest tego dość sporo, co sami widzicie, moduły na przykład do cookie, do geolokalizacji, do printowania map. Tutaj mamy właśnie content typy, czyli różnego rodzaju eventy, newsy, organizacje, strony. Tego jest bardzo, bardzo dużo. I tutaj też paragrafy, którymi możemy budować zawartość strony, czyli różnego rodzaju banery. To też później za chwilkę pokażę. To też wszystko jest gotowe.
Także widzicie, że całkiem sporo dostajemy rzeczy gotowych. I teraz tak, pokażę Wam, jak najszybciej zacząć w ogóle z tym pracę, ponieważ tych modułów jest tam bardzo dużo. Natomiast wchodząc na taki showcase, to jest taki, można powiedzieć, profil instalacyjny, który tworzy nam takie demo, gdzie możemy sobie szybko poklikać, zainstalować to w miarę szybko, bo za chwilkę to pokażę, jak to zrobić przez parę minut. I mamy stronę, która już stoi, ma jakąś zawartość demową, możemy z tego korzystać. I tak, no i co potrzebujemy zrobić, żeby postawić to nasze demo? Taka bardziej rozszerzona instrukcja, no to wiadomo, jest w README, natomiast klonujemy po prostu ten repozytorium. Jeżeli mamy Dockera, no to wystarczy po prostu zrobić Docker Compose App, zainstalować kompozerem wszystkie rzeczy, później odpalić instalację Drupala. To jest po prostu taka goła instalacja. No i wygenerować sobie link do admina. I to wszystko powinno nam się postawić na adresie takim, jak tutaj widzicie. Ewentualnie możecie sobie dodać jakąś tam nazwę domeny w vhostach jako web i wtedy będziecie mieć to po prostu pod taką swoją domeną. I to tyle, nie? I jeżeli wszystko zrobicie dobrze i wszystko działa, to utrzymujemy coś takiego. Czyli to jest taka bazowa strona bez takiej tam templatki włączonej jeszcze. Za chwilkę pokażę, jak to zrobić, żeby było troszeczkę ładniejsze. I tutaj są podstawowe moduły. Tam też nie ma ich bardzo dużo. Trzeba sobie samemu też powłączać niektóre moduły, potestować, niektóre dociągnąć. Natomiast to jest takie na start działająca już strona. Dobrze, i teraz tak. Jak zmienić wygląd tej strony? Co w ogóle dostajemy, jeżeli chodzi o wygląd? Jedną skórkę, która jest bazowa i dwie skórki, z których możemy sobie rozszerzać ten nasz wygląd. Jedna jest na Bootstrapie, druga jest tak zwanym white labelem, czyli wszystkie takie loga Unii Europejskiej są pochowane. Generalnie z tego powinniście chyba, tak mi się wydaje, startować, ponieważ jest najmniej później do przerabiania. I co jest ważną rzeczą, w ustawieniach tych skórek dostajemy coś takiego jak Component Library. I tutaj do wyboru mamy neutral, czyli właśnie to, co jest po instalacji, ale mamy też European Commission i European Union. I to działa mniej więcej tak, że ten ECL, ten właśnie European Component Library jest takim jakby naszym bootstrapem, który to po prostu zawiera wszystkie CSS-y, JS-y i możemy wybrać, który chcemy. Są dwie opcje. Za chwilę pokażę, jakie są różnice między tymi. Ja teraz wybrałem European Union, czyli ten taki. Tak to mniej więcej wygląda ten European Union, czyli on ma troszeczkę, już widać, że jest inne logo, inne fonty się załadowały, troszeczkę inna stopka. A jeżeli wybierzemy komisję, no to wygląda tak. To już są jakby dwie różne, już możecie na początku wybrać sobie, czy chcecie bardziej iść w taką stronę, czy bardziej w taką stronę. Dodatkowo jeszcze pokażę Wam grid. Jeżeli ktoś zna Bootstrapa, to też sobie poradzi, bo tak naprawdę jest prawie identyczny. Troszeczkę różnią się klasy, ale też jest 12 kolumn. Tak samo robi się, tak samo mamy ilość tych breakpointów na mobilne rzeczy i bardzo prosto się to robi. Tak jak ktoś zna Bootstrapa, to sobie od razu poradzi, więc to nie jest nic trudnego. I teraz tak. Jak mówiłem, mamy dwa rodzaje tych komponentów. Dla Unii Europejskiej, dla Komisji Europejskiej. Możecie sobie wejść na tą stronę też. Tam jest właśnie cały spis i pokazane, jakie komponenty się znajdują w jakim dziale. To za chwilkę też będę miał film, więc też to zobaczymy. I dla porównania mamy na przykład banner, który jest troszeczkę inny dla Komisji, troszeczkę inny dla Unii Europejskiej. Widzicie, tutaj na przykład rodzi się trochę font, tu jest jakiś dekorator włączony i tak naprawdę każdy komponent jest troszeczkę inny. Główne rzeczy wiadomo są podobne, treść jest taka sama, natomiast one się troszeczkę różnią stylem, można sobie też wybrać, można też wiadomo nadpisać, to zrobić swój. Tutaj dla przykładu mamy akordeon, też jest troszeczkę inny, tak różni się tutaj strzałkami. Te rozwinięcie ma troszeczkę inną ikonkę, troszeczkę inny background, no ale generalnie jest bardzo podobne. Tak samo modal, tak też mamy jakieś dekoratory typu tu jakieś kreski, w drugim mamy troszeczkę inny baton. Tak. Tutaj mam taki filmik krótki. On tutaj powinien.
To samo zobaczycie na stronie, nie? Jeżeli wejdziecie na tą stronę, czyli są do wyboru komponenty z Komisji i z Unii. I tutaj jest bardzo fajnie to pokazane, bo nie musimy nic instalować, możemy sobie to przeglądać na stronie. Czyli wchodzimy sobie, wybieramy sobie, tu jak wiadomo jest taki, można powiedzieć, cała dokumentacja tego, tak? Jakie kolory są używane, jakie fonty, jakie logosy, tu za chwilkę sobie możecie zobaczyć. Jest też właśnie zbiór gotowych ikonek do wykorzystania, takie podstawowe, różnego rodzaju social media, loga do wyboru języków, to wszystko też jest już gotowe. I teraz tak, jeżeli wejdziemy sobie na przykład taki akordeon, to mamy to krótki opis, gdzie tego używać, jak go nie używać. Mamy też showcase, w którym możemy sobie zobaczyć takie demo, jak to wygląda po zainstalowaniu. Wiadomo, kod HTML, który potrzebujemy, żeby takie coś uzyskać. I API. Jeżeli dany komponent ma API, czyli różnego rodzaju tam JavaScripty, jakieś możliwości ustawień, no to też wszystko jest dla każdego komponentu jest pokazane. I to, co jest takie fajne, mamy taką zakładkę jak Playground i odpala nam się taki sandbox, gdzie możemy sobie to w miarę szybko edytować, zobaczyć, jakie są opcje, odpalać, wyłączać różne klasy. Tutaj na przykład możemy sobie realnie podmienić tekst, zobaczyć, jak on się będzie zmieniał. Tutaj macie też testy właśnie do accessibility, czyli od razu jest pokazane, że 13 to jest path, tak? Czyli wszystko jest zgodne. Tutaj dla banera na przykład możemy sobie wyłączyć tytuł, zobaczyć jak to wygląda, description, włączyć, wyłączyć baton i to wszystko macie w takim podglądzie. No i tak jak te komponenty, tak? Czyli jakieś tam batony, różnego rodzaju kardy, karuzele, to wszystko jest tutaj pokazane i możecie sobie z tego korzystać do woli. Karuzela. Filtr kategorii. I tak właśnie, tak jak mówiłem, on troszeczkę się różni. Inna jest zawsze wersja komponentu dla Unii Europejskiej i dla Komisji Europejskiej. Jeszcze mam drugi film, ale przewiniemy go troszkę. No. Dobra, i teraz tak, co zyskujemy oprócz tego, oprócz tych
Oprócz tych template'ów, które pokazałem, które możemy rozszerzać, wyszukiwarka postawiona na Sorlu, też gotowa, wszystko jest poindeksowane, wszystkie content typy, ma takie facety też dodane, dosyć fajnie to działa, od razu nie musicie nic więcej robić. Znowu coś się przycięło. O. I to, co jest bardzo fajne, to strona jest multijęzyczna i ten widget, który widzicie tutaj jest, no, różni się tym, który jest w Drupalu. Tak? W Drupalu macie taki tylko mały tam switcher, który generalnie też właśnie dużo problemów zawsze stwarza. Tutaj jest gotowa strona na wszystkie języki, większość, a jak nie wszystkie, które są używane w Unii Europejskiej. To jest też modyfikowalne, możecie dodawać sobie nowe. I to, co jest jeszcze takim dużym featurem, jeżeli chodzi o multilanguage, to jest wersja tego dla Unii Europejskiej i dla Komisji Europejskiej. Jest automatyczne tłumaczenia, czyli Unia Europejska i Komisja Europejska udostępniły taki serwis, który to jest e-translation service i każdą stronę, na każdej stronie mamy coś takiego jak przetłumacz tą stronę, wybieramy sobie język i to działa tak jak powiedzmy Google, tak? Czyli Google Translation, czyli jesteśmy na stronie, klikamy przetłumacz stronę i on się tam łączy z API i tłumaczy nam całą stronę na język. Tak? Czyli na przykład tutaj wybieramy sobie niemiecki i mamy całą stronę po niemiecku. Tutaj mamy adnotację, że został przetłumaczony automatycznie. Jakieś tam, można sobie poczytać o tym więcej. Oprócz tego są tak zwane moduły WebTools i on integruje się z innymi rzeczami typu wykresy, mapy. Tu też mam filmik, za chwilkę Wam pokażę. Żeby go pobrać, no to standardowo wchodzimy na repozytorium, instalujemy. Właśnie widzicie, że to są wykresy, mapy, wyszukiwarka, różnego rodzaju sharebatony. Za chwilkę Wam pokażę, co tam dokładnie jest. To są bardzo fajne rzeczy, także można z tego korzystać. O, dobra, odpala się. O, coś mi tutaj się nagrało. Tak, wykresy, które są dynamiczne. Tutaj ten akceptacja cookies, tak? Czyli też mamy takie gotowe rozwiązanie. No i bardzo fajne mapy, które oferują bardzo dużo różnych możliwości wyświetlenia danych. Jak widzieliście, to były mapy. Tutaj mamy też różnego rodzaju kantery. Kilka rodzajów kapczy. I mapy, na których możemy zaznaczać różnego rodzaju trasy, pola, swoje takie figury.
I następne wykresy. Dobra. To były te właśnie WebToolsy, ale mamy też fajne rzeczy, które pomagają nam w tworzeniu tego oprogramowania i są to tak zwany toolkit, też doinstalowujemy to wszystko kompozerem. I co nam pozwala? Odpala nam dosyć szybko, mamy skonfigurowane już gotowe testy Behat, PHP Unit, testy kernelowe oraz wszystko to, co się łączy z Quality Code, czyli m.in. Code Sniffer, PHP Stand, PHP Mass Detector i to wszystko odpalamy sobie jedną komendą. Jeżeli odpalimy to, pokaże nam zaraz listę tych wszystkich rzeczy, które są dostępne. Tutaj macie na przykład, jak uruchomić PHP Code Sniffera, tak? Czyli mamy komendę gotową, to wszystko skonfigurowane. Tak samo MD, PHP Stand, PHP Unit, Behat. Mamy też tutaj komendy, które to tylko trzeba je skonfigurować do robienia deploya, do ściągania bazy danych, do instalacji tych stron. I to też, jak poczytacie sobie w dokumentacji, to bardzo fajnie to działa i można z tego korzystać, to wszystko jest gotowe. No i jak zostać tym kontrybutorem, tak? Wiadomo, jest to projekt open source, więc można pomóc przy pracach. To wszystko znajduje się w dokumentacji, jak dokładnie tworzyć te taski, gdzie i jak zgłaszać bugi. Wiadomo, że jeżeli znajdziemy jakiś bug, no to musimy założyć ticket na GitHubie, musimy opisać, gdzie jest problem, jak odtworzyć ten błąd i jak najwięcej informacji, jakie mieliśmy środowisko, przy jakich wersjach PHP ten błąd występuje. No i możecie też, tam jest konto, jakie trzeba założyć, żeby stać kontrybutorem, trzeba się do kogoś zgłosić i można też brać udział w rozwoju tego projektu. I teraz na koniec już chciałbym pokazać kilka stron, które to używają. Generalnie wiadomo, że główne to jest Komisja Europejska i Unia Europejska z wiadomych przyczyn, ale też wszystkie inne agencje, które, może nie wszystkie, ale bardzo dużo agencji, które jest związanych z Unią Europejską, używa właśnie Open Europy. No. To jest. Czyli ta strona to jest Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i troszeczkę dla takich innych, czyli jest to strona, która zajmuje się gospodarowaniem bioodpadów, biokomponentów, o bioprzemyśle. I widzicie, że ona się dość mocno już różni, czyli ma jakiś taki fajny, skustomizowany banner, troszeczkę inne menu, troszeczkę inne tę wyszukiwarkę, więc no, jest to też łatwe do zrobienia. Oj, przeskoczyłem. Następna strona jest to Agencja Kolei w Unii Europejskiej. Też widzicie, że troszeczkę inaczej to wygląda, ale już bardziej podobnie do tych stron. Czyli jeżeli robicie takie strony właśnie państwowe, no to bardzo fajnie to szybko można zrobić i wszystko jest zgodne właśnie z tymi wytycznymi. I następna strona też właśnie, która dotyczy efektywności energetycznej. Strona Europassu, czyli takiego programu, który pomaga rozpocząć pracę w Unii Europejskiej dla ludzi z zagranicy. I taki inny przykład troszeczkę jest to strona Jean Monnet House, czyli polityka z Francji, który jest uważany za takiego właśnie stworzyciela trochę nowoczesnej Europy. I tam też właśnie mamy różnego rodzaju rezerwacja, można bukować sobie, bo tam jest muzeum, tak? Czyli możemy sobie zabukować bilet, zobaczyć eventy, jakie są dostępne i to też wszystko korzysta z tych już gotowych funkcji, które oferuje nam Open Europa. To wszystko, co przygotowałem. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie wiem, czy odpowiem, bo dopiero miesiąc tam pracuję, więc ale jak macie, to proszę.
Jakie masz pierwsze zadania? Co masz nam zrobić? No właśnie na razie taki support robimy tych wszystkich stron, na przykład podnoszenia wersji tych ECL-ów, czyli tej biblioteki, bo jeżeli coś zmieniamy w tej bibliotece, no to tak naprawdę tam jest bardzo dużo stron, nie wiem, myślę, że około 200 i no, trzeba sprawdzić każdą stronę, czy ona się gdzieś nie wywali, czy jakieś customowe rzeczy, które były nadpisane, działają dobrze. Jeżeli nie, to trzeba to fixnąć. No wiadomo, taka supportowana robota. Ja nie mam. Nie, to tam już to są inni ludzie od tego, nie? Także na razie tylko po prostu mamy takie testowe środowiska i na tym działamy. Czujesz, że już się wdrożyłeś, czy jeszcze? Słucham? Czujesz, że już się wdrożyłeś? Nie, to na pewno nie. To jest, Jak długi to jest proces? ja myślę, że tam, jak to, oni mówią, że to, znaczy powiedzieli tak, że tego się nie da przekazać wiedzy, tylko po prostu trzeba na bieżąco, bo tego jest tak dużo, tych stron jest tak dużo i tych modułów jest tak, one jest tak bardzo pomieszane, że to trzeba po prostu, no nie wiem, pewnie parę lat popracować, żeby to tak wszystko kumać, co tam się dzieje, nie? Na razie tak, no próbuję, ale jest ciężko. A pracujesz zdalnie, czy? Tak. Zdalnie, tak? A duży jest zespół cały? To, ten nasz to na Deli jest około 10 osób, a no, tam jest bardzo dużo tych małych zespołów, nie? One są odpowiedzialne za różne takie bardzo specjalistyczne rzeczy, więc no, w sumie jak na stronie internetowej jest podane, że jest około 200 deweloperów Drupala, nie? No to można sobie gdzieś tam przeczytać, to wszystko jest generalnie na stronie jawne, nie? No to jak nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo i widzimy się na afterparty.